Obstawiam, że próbowali zrobić tą czaszkę z pudełka. Delikatnie powiem, no nie wyszło. Bo wygrawerowane jest to naprawdę tandetnie. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na nagrywaniu, ale nie ma soboty. Jest dzisiaj poniedziałek, a dokładnie wielkanocny poniedziałek. Zazwyczaj w ten dzień organizowaliśmy strzelany poniedziałek zamiast lanego poniedziałku, ale w tym roku, jako że Wim jest wyjechany, ja mam też troszkę innych planów na dzisiejszy dzień, to uznaliśmy, że w tym roku pas. Może w przyszłym roku do tego wrócimy. Ale jako że dzisiaj jednak nie strzelamy, to przy okazji nagrywam trochę filmów, bo mam dzisiaj do nagrania jedną recenzję, którą właśnie zaczynamy. Mamy dzisiaj do nagrania kilka testów replik, takich buildów, które ostatnio budowałem i porównań. To zobaczycie wkrótce, bo te filmy, które dzisiaj dogramy, będą pojawiały się jako tam jakieś przebitki, dodatki do innych pełnych filmików. Bierzemy się za pierwszą rzecz, czyli recenzję. I recenzję repliki dość, delikatnie mówiąc, nietypowej, o której dość dużo odpowiadamy na streamach, bo jest masa pytań o te repliki i my zawsze mówimy jedno: one są ładne i nie dodajemy nic dalej. I dzisiaj pokażemy Wam, jak ta replika faktycznie wygląda, jak się zachowuje, jak wygląda w środku i jak strzela. Zaczynamy od, jak zwykle, pudełeczka. I co my tu mamy? To jest repliczka APS. Czy ona ma jakiś model? Czekaj. A, tu jest, ok, dobra. Silver Edge Ghost Patrol Red Phantom with SDU-20. Skrzatu mówi, że to jest APS ile? 123. 123, bo Skrzatu jest właścicielem tej repliczki. Kupiło sobie, bo mu się strasznie podobała. Strasznie. I okej, jest fajna, może się podobać, chociaż dla mnie to jest overpower. Ale powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o nazwę, bo wydaje mi się, że ten Red Phantom też jest nazwa. Ghost Patrol Red Phantom, to by pasowała ta nazwa. Obecna mogłaby się od nich nazewnictwa uczyć, bo już dłużej się nie dało, nie? Pudełeczko wygląda tak, nie ma żadnego uchwytu transportowego, co powiem szczerze dość upierdliwe. Na szczęście replika jest lekka, więc nie było to jakiegoś większego problemu, ale niezrobienie uchwytu było naprawdę, dla mnie osobiście było trochę problematyczne, jak próbowałem nosić ją i 5 innych replik jednocześnie do auta. Pudełeczko otwieramy klasycznie do góry. Karimatka i won. Oczywiście pierwsze co, papierologia. Pierwsze co mamy, to jest to, nie wiem, zaświadczenie o przeglądzie zerowym z Gunfire'a. I mamy tutaj właśnie checklistę, czy zawartość, czy hopek działa i tak dalej. I są też FPS-y i my dzisiaj ją będziemy też chronować podczas testów przed samym strzelaniem. Ale powiem Wam szczerze, najniższy wynik jest 384 FPS-y, najwyższy 401. 17 FPS-ów rozrzutu? To nie mało. Ja mam podejrzenia, czemu tak jest, ale do tego przejdziemy później. Dalej mamy jakiś kod QR do zeskanowania do instrukcji. Jakbyśmy potrzebowali instrukcję do tej repliki. Prawdopodobnie by się przydała do MOSFET-u, który tutaj jest. Mamy instrukcję obsługi po polsku od Gunfire'a. I mamy przypinkę. To jest taka przypinka do klapy, możemy sobie to gdzieś tam dopiąć. Taka z napisem 20. rocznica APS. Będziesz nosił? Do garnituru sobie dopniesz. Będzie dobrze się komponowało, bo Skrzatu biega w Jill, jak niektórzy wiedzą. Zaczniemy od rzeczy, które mamy oczywiście w pudełku. Pierwsze co wyciągamy, to mamy dwie osłony. To są do chwytu, tak? Stopper, hand stop. Też na M-Locka oczywiście. Kompozytowy. Nie jest to aluminium niestety. Dalej mamy dwie szyny RIS ze śrubami. Też kompozytowe, nie jest to broń Boże aluminium. Ale są, to też się chwali. I mamy magazynek high cap z czerwoną stopką. I pod spodem wala się wycior. Wycior jest niezbyt długi, nie ukrywam. I w tej replice jest z lekkim tylko zapasem. Mógłby być dłuższy, ale no przynajmniej jeżeli nie będziemy przedłużać lufy, to powinien wystarczyć. Gorzej, że o ile się nie mylę, to plan był przedłużenia lufy. No ale to najwyżej będę kupić sobie, a wycior na pewno będzie potrzebny, jeżeli ktoś będzie zostało przy lufie, która tu jest w środku. Zostało nam to, co chyba najważniejsze. To jest oczywiście repliczka. Zapakowana w pianeczki, żeby nie uciekła. I tak to się prezentuje. I zaraz przechodzimy do właściwej recenzji opisu zewnętrznego. Zaczniemy i tak jak ostatnio robimy, czyli zrobimy sobie takie zbliżonko, żebyście mogli się przyjrzeć, jak to faktycznie się prezentuje. Chyba ze światłem jest tak troszkę słabo.
bo ze względu na to, że mamy dużo słońca, to mamy taki też dodatkowy cień. Pierwsze co do opisu zewnętrznego, pomijam, że jest oczywiście czerwona, to replika jest naprawdę lekka. Bo na to wielu ludzi może nie zwrócić uwagę, ta replika to nie jest krótka lufa, to jest lufa około chyba 34 cm prawie, tak? 38 cm i czyli nie jest to krótka replika i naprawdę nie jest ciężka, a jest jednak w aluminium i tak dalej, nie jest to jakiś kompozyciak, ale no wiemy, że to się nie wzięło znikąd, bo coś tu co nieco materiału nam brakuje, ale taki design, taki pomysł. Dobra, nie przedłużamy dalej, bierzemy się za recenzję od części zewnętrznych i jak zwykle od przodu. Z przodu mamy urządzenie wylotowe, jakiś kompensator, bo nie nazwałbym tego tłumikiem płomienia, aluminiowe, czarne, całkiem fajne. Za nim jest srebrny pierścień, pod którym jest prawdopodobnie o-ring, który pozwala nam ustabilizować tłumik, czy tam kompensator w takim ustawieniu, jakim chcemy. Nie wiem, czemu dali go srebrnego, bo jest to jeden z niewielu srebrnych elementów w tej replice. No mogli to zrobić czerwone albo czarne. Mniej by się rzucało w oczy, tak troszkę nie pasuje tutaj, no ale niech będzie. Dalej lecimy do lufy wewnętrznej i lufa wewnętrzna jest czerwona. Ja wiem, że to będzie słabo widać przez te nacięcia w M-Locku, może to nie być widoczne za bardzo, ale lufa jest czerwoniutka, nie ma na niej bloku gazowego. Do tego lufa jest tutaj grubsza, tu się wyraźnie zwęża i dopiero sama końcówka znowu jest grubsza. Nie wiem dlaczego, ostatnio to już druga replika, która ma w ten sposób. Ostatnio było GNG i też miało takie zwężenie w tym miejscu mniej więcej na lufie. Nie wiem czemu, moim zdaniem wygląda to delikatnie mówiąc dziwnie i strasznie psuje design tej repliki, bo ta lufa wygląda jakby tam no kawałek zabawkowej wstawili. No ale dobra, niech tak będzie. Mamy dalej front. Front, jak już wspomniałem, w M-Locku i co fajne, mamy M-Lock też na skosach. Nie mamy tylko boki i dół, ale mamy też na skosach. Tutaj, więc możemy sobie montować jakieś oprzyrządowanie typu latarki, typu coś na skosach i powiem szczerze, latarka na skosie całkiem fajnie się ustawia, przynajmniej ja jak testowałem. Do tego jak montowałem zaczep na przykład pasa, to też wolałem mieć na skosie lekko od góry, bo wtedy on zawsze wychodził na wprost moich szelek, więc to jest niegłupi pomysł i fajnie, że to dali. I na górze mamy oczywiście klasyczną szynę RIS, pełną, bez żadnych wycięć, z tym, że pierdykniętą na czerwono. I ona jest integralną częścią frontu i ta czerwień to nie jest oddzielny element, tylko jest po prostu tak to pomalowane. Pomalowane jest to całkiem ok, nie przychodzą te kolory nigdzie, więc front jest montowany na 6 śrubach, tutaj i od dołu 2 i mamy jeszcze na froncie 2 gniazda QD z prawej i z lewej strony, żebyśmy mogli sobie powiesić replikę na jakimś pasie. I dodatkowo mamy jeszcze na tym oznaczenia. Tu mamy 4.0 wygrawerowane. Nie wiem co to oznacza. MK4. MK4, czwarta wersja, tak? Ok. A tutaj mamy ev.tech. Obstawiam, że to jakaś seria repliki, tak jak tutaj z krzatu mówi, jest to wersja czwarta, Mark IV. Nieco obstawiam, że stąd to się bierze. Tutaj mamy jeszcze ewentualnie wygrawerowane malutki znaczek M-Locka z przodu, z jednej i z drugiej strony. I tyle, jeżeli chodzi o front. A, może jeszcze jedną rzecz wspomnę, o co do frontu. Front zachodzi dość mocno na body, tutaj, w tym miejscu. I z jednej i z drugiej strony. Czyli raczej ten front nie ma szans, żeby nam się gdzieś tam obracał, obluzował, bo w razie czego będzie właśnie te boki będą go trzymać we właściwej pozycji. Moim zdaniem bardzo dobry wybieg. Ostatnio kilka frontów do innych replik właśnie z czymś takim widziałem i moim zdaniem sprawdza się to bardzo fajnie. Jak to mamy, to przechodzimy do body głównego, czyli środeczka. I środeczek jest, no byłoby o czym opowiadać, bo jest nadźdane różnych dziwnych rzeczy. Mamy tutaj powiercone otwory, żeby zejść z wagi i dla wyglądu, bądźmy szczerzy. Tutaj mamy całą długość gearboxa, mamy praktycznie odkrytą przez te wszystkie nacięcia. Bądźmy szczerzy, jest to aluminium, więc jeżeli chodzi o integralność body, że to się będzie łamać, pękać, tu bym się nie martwił. To nie osłabi tego body na tyle, żeby tutaj był jakiś z tym problem. Dodatkowo dolny receiver jest też powycinany w Magwellu. Z jednej, z drugiej strony. Odchudzone jak się tylko dało, po to, żeby zejść maksymalnie z wagi i powiem wam szczerze, że tutaj to się udało, bo ta replika jest naprawdę stosunkowo lekka. No, pogadaliśmy jeszcze o wycięciach, to jeszcze powiedzmy o kolorze, no bo
no czerwono mi, tak? Z jednej, z drugiej strony cały upper jest czerwony. Do tego wszystkie manipulatory też są czerwone. Ogólnie no czerwono mi, naprawdę. No już jeszcze kolba jest czerwona, już moim zdaniem trochę przesadzona ilość czerwonego. Ja lubię czerwone dodatki na replice, ale dla mnie to już jest trochę przegięcie pałki. Do lasu bym z tym, przyznam się szczerze, osobiście nie poszedł. Ale skrzatu biega w Geely, więc może jakoś to się uda. Zobaczymy. Ja chciałbym to zobaczyć. Dzisiaj jechaliśmy autem i była taka dyskusja właśnie na temat, że ta replika jest czerwona i mówię, skrzatu, weź ubierz się w Geely, zrób sobie z nią zdjęcie. Po prostu będzie kozacko wyglądać. Dobra, pogadaliśmy sobie o pierdołach, to teraz bierzemy się do oznaczeń. Pierwsze oznaczenie, które nam się rzuca tutaj na Magwellu, mamy taką jakby czaszkę. Tylko ona jest wygrawerowana tak słabo, chyba że ona miała być taka słaba. Obstawiam, że próbowali zrobić tą czaszkę z pudełka. Delikatnie powiem, no nie wyszło, bo wygrawerowane jest to naprawdę tandetnie. Moim zdaniem to jest naprawdę schrzaniony. Nie wiem czemu to tak wyszło. Wstyd i hańba trochę. Dobra, lecimy dalej do oznaczeń. Na selektorze ognia, bo to jest chyba najfajniejsze oznaczenie w całej tej replice, mamy 3 pozycje oczywiście, czyli mamy safe, semi, auto i mamy to oznaczone jako no pew, 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 pew. I z jednej i z drugiej strony oczywiście. Też zrobimy wam zooma. Ogólnie design repliki jest dość interesujący, nie? To taki dodatek, super. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj opis Ghost Patrol Phantom Red, czyli opis chyba serii repliki, jak już doszliśmy. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o oznaczenia. To jest, nic tutaj więcej nie widzę. Przechodzimy teraz do manipulatorów. Pierwsza rzecz oczywiście zrzut magazynka, oczywiście czerwony i dwustronny. Mamy zrzut, tutaj mamy taką powiększoną dźwignię, możemy odciągnąć i też odblokowujemy magazynek. Tutaj mamy klasyczny przycisk, też powiększony. Kolejna rzecz to bolt catch, czerwony, z tym, że bolt catch nie łapie sam. Nie łapie sam, czyli blaszka nie zostaje nam z tyłu, ale jeżeli przyciśniemy dolną część bolt catcha i odciągniemy dźwignię, powiem wam szczerze, jak ją dostaliśmy, to działało. Ja tą replikę rozebrałem, przestało to działać. Niestety obstawiam, że po prostu ten ząbek nie wchodzi w swoje miejsce. Ja to potem sobie sprawdzę i naprawię najwyżej. Ale było tak, że jeżeli nacisnęliśmy ten przycisk od dołu, unosząc tam taką dźwignię, to po cofnięciu zamka blaszkę dawało się zablokować. To rozwiązanie jest dość słabe moim zdaniem, bo tutaj powinna być jakaś sprężynka, która to po prostu łapie. Ale no tak na to wpadli, tak? I wtedy górnym przyciskiem mogliśmy to zrzucić sobie tą blaszkę. I to naprawdę działało w stoku, ja to rozebrałem, może ja coś schrzaniłem, albo po prostu to padło. Zobaczymy, spróbujemy to potem naprawić, ja spróbuję. Bo przyznam się szczerze, że to wygląda, że wszystko jest ok i to niby działa cały ten mechanizm. Dwustronny selektor ognia, oczywiście czerwony. Z jednej strony mamy krótszy, z drugiej strony mamy dłuższy. I co fajne, jest to pierwsza replika, w której można bez żalu te selektory ze sobą zamienić. Bo są identyczne, jeden i drugi, jeżeli chodzi o konstrukcję, więc możemy je zamienić, podmienić sobie jak chcemy i to będzie działać. Więc moim zdaniem ok, bardzo pozytywna rzecz. Jak ktoś jest leworęczny, to ten krótki selektor chciałbym mieć od prawej strony, znaczy od lewej, tak, żeby mu po prostu, jak szczególnie w tej pozycji, jak tu powiedzmy ja jestem praworęczny, więc krótszy selektor wchodzi mi idealnie nad palec i mi nie przeszkadza. Ale jak byłbym leworęczny, to ten długi już mi się wbija w palucha. Więc możliwość zamiany ich miejscami jest naprawdę pozytywna. I cieszy mnie coś takiego, że chociaż jedna firma na to wpadła. I ostatnim oczywiście manipulatorem jest dźwignia przeładowania. Już pomijam, że czerwona. To dwustronna z powiększonymi zaczepami. Całkiem fajnie to wygląda. Ja sam takie dźwignie sobie zamawiałem do swoich eserek, ten model, i montowałem po prostu dla wyglądu. Więc one jak najbardziej są spoko. Kolejnym elementem body jest, i chyba ostatnim powiedzmy manipulatorem, jest sam spust. Spust jest, jak widać, dość ciekawy, w formie takiej litery, nie wiem, Z. Czarny, faktycznie czarny. Być to nie może. Spust jest czarny. Jest dość ciekawy kształt. Jednym się będzie podobał, innym nie. Mi osobiście niekoniecznie. Trochę z tym słońcem dzisiaj musimy trochę powalczyć. I ostatni element tutaj
To jest oczywiście chwyt pistoletowy i powiem, chwyt pistoletowy wygląda fajnie i jest wygodny. Moim zdaniem jest bardzo wygodny. Do tego tutaj mamy stoper na kciuka. Skrzato mówił, że tutaj można to podmieniać na jakieś inne. Ogólnie chwyt jest naprawdę wygodny, mi pasuje do mojej dłoni. Tylko jeżeli ktoś będzie miał bardzo grubą dłoń, to zwrócę uwagę, tu jest taki wypust stopki na dole. Jak ktoś będzie miał naprawdę szeroką dłoń, to ten chwyt będzie dla niego za krótki, bo będzie wchodził paluchem na ten właśnie element, bo ja jestem na granicy, a ja nie mam bardzo szerokiej dłoni, więc jak ktoś naprawdę ma dużą dłoń, to będzie dla niego to mogło być problemem, więc na to zwracam uwagę. Body główne mamy omówione, to jeszcze przeskoczymy na chwilę do przyrządów. Mamy składane przyrządy celownicze przeziernikowe z regulacją dzień i noc na szczerbince. Jest to wykonane z aluminium, to są aluminiowe przyrządy i z przodu i z tyłu. Z przodu mamy regulowaną wysokość muszki, z tyłu mamy regulowane szczerbinkę, ale tylko na boki. Składają się po prostu bez żadnych przycisków, blokują się, podnosimy, opuszczamy, bardzo prosto. I ostatni element repliki, czyli jak zwykle kolba. Pierwsza rzecz, nie mamy tutaj żadnych zaczepów do pasa na tej blaszce bocznej, tutaj pod kolbą, nic tu nie ma. Co więcej, kolba jest wkręcana w body jako całość, jako cały buffer jest wkręcana w body. Nie jest przykręcona śrubą przez środek, tylko jest wkręcana tak jak na przykład w moich SR-kach od Classic Army. Jest to, o ile się nie mylę, jak patrzyłem, to jest to gwint milspekowy, więc jakbyśmy chcieli dać tu buffer tuba jakiegoś innego, to wiadomo, nie AEG-owy układ, tylko właśnie typowy milspek. Kolba, bo to jest nakładka nałożona na buffer tubę, jest oczywiście czerwona i ma tutaj taką pianeczkę, żebyśmy mieli na co oprzeć policzek, żeby było w miarę wygodnie. Na samym końcu mamy stopkę. Stopka ma zaczep QD, oczywiście możemy go sobie wyjąć, więc mamy nawet jeden w zestawie. Możemy go sobie tu z powrotem wstawić, ale jest to jedyny montaż, który mamy z tyłu repliki do montażu pasa. Jedyny punkt. Nie możemy tego nigdzie przenieść. Troszkę szkoda, bo ja wolałbym w tym miejscu. No ale ważne, że jest. Ważne, że jest cokolwiek, bo jakby nie było, to naprawdę byłoby słabo. Teraz przechodzimy do tego, co mamy tutaj chyba najważniejsze w kolbie, czyli pojemność na baterię. Wciskamy tutaj od góry przycisk, obracamy stopkę i możemy ją wtedy zsunąć. Coś takiego. I mamy miejsce na kable, na baterię w prowadnicy. Wbrew pozorom jest tu tego miejsca dość dużo, bo to jest dość dużej średnicy. Nie ma tam też żadnego bezpieczniczeka czy innych takich rzeczy, które by nam miejsce tutaj zabierało. I jakie baterie jesteśmy w stanie tu wcisnąć? Wyciągnąłem sobie paczkę baterii, bo powiem szczerze, nie przymierzałem się do wkładania baterii tutaj do tej pory. I tak, pierwsze co, 3-listkowa 1300 od Specne. Oczywiście bez większego problemu wchodzi. Trzeba tylko z tymi kablami trochę powalczyć, żeby tutaj nie przeszkadzały, bo one tutaj mają jakąś złączkę zrobioną i termokurczki. Bez problemu wchodzi. Taka sama, tylko połączona, też bez problemu wchodzi. Niestety 3-listkowa 2000 nie ma opcji, żebyśmy ją wsadzili. Wchodzą 2 listki, 3 listek niestety już nam nie wejdzie, więc odpada. Lion nie wejdzie, bo jest bo jest po prostu za długi. 7.4 by wlazł, bo na średnicy jest ok, tylko nie ma miejsca na kable. No i tutaj jeszcze musimy mieć miejsce na ten element. I teraz zastanawiam się, czy na pewno nam wejdzie, powiedzmy, stick od AK. Też będzie problem. Czyli ogólnie takie długie baterie odpadają. Wchodzą nam baterie tego typu, czyli kostki o tam pojemności około 1311, mogą być trójdzielne. I takie jesteśmy w stanie tutaj wepchnąć, bo musimy je wepchnąć stosunkowo głęboko, ze względu, że ten element, cały ten element wchodzi nam w tą kolbę i zabiera sporo miejsca. Do tego jeszcze mamy oczywiście przewody, które też musimy tutaj upchnąć. Więc jeżeli chodzi o pojemność na baterię, to rewelacji niestety nie ma. I tak naprawdę to wszystko, co możemy powiedzieć o tej replice, tak zewnętrznie. Ja już ją rozbierałem, więc wiem, jak to mniej więcej wygląda w środku i jest niezbyt dobrze. Ale to do tego zaraz przejdziemy, bo to był mały spoiler i na tą chwilę kończymy i zaraz bierzemy się za część serwisową. No to do roboty.
Jesteśmy w warsztacie i zobaczymy, jak to cudo wygląda w środku. Pierwsza rzecz to oczywiście miejsce na baterię, którą chcę wam pokazać. Pewnie pokazywałem to już na filmie. Wciskamy tutaj, obracamy i zdejmujemy stopkę kolby. Mamy wtedy dostęp do gniazda na baterię. I tutaj są szybko złączki, żebyśmy mogli ewentualnie odpiąć samą końcówkę i mieć wtedy luźne kable, bo obstawiam, że ułatwi to wtedy ewentualne jakieś serwisowe rzeczy. Kolejna rzecz, ta kolba jest bardziej w stylu mil-specowym, więc jeżeli chcemy ją demontować, to ona nie jest przykręcona jak zwykle śrubą tutaj przez całą długość, tylko ona jest przykręcona jako całość tutaj do body. Żeby to pozwolić, niestety potrzebujemy odpowiedniego klucza. Odkręcamy to i teraz powinno nam się udać odkręcić całą prowadnicę, tylko jeszcze bardziej. Odkręcamy sobie to. Musimy też odsunąć wtedy tą blaszkę, bo ona też trzyma prowadnicę na miejscu. I wtedy możemy odkręcić sobie całą kolbę. Czy tam całą prowadnicę kolby, czy całą kolbę, w zależności jak patrzymy na ten konkretny typ repliki. O. I teraz możemy sobie zdjąć całość kablowania. Wszystko mamy luzem. Kolba nam już jest niepotrzebna. Mamy tutaj też od razu dostęp do szybkiej wymiany sprężyny w razie czego. Więc moim zdaniem naprawdę spoko. Jedyny problem jest w tym, że na razie nie widzę MOSFET-u. Może MOSFET jest gdzieś głębiej w środku. Zobaczymy. Jedna śruba odkręcona, popychamy lekko i całość nam schodzi. I od razu widać, że gearbox jest odrobinę nietypowy ze względu na to, że posiada tą blaszkę. I cały ten mechanizm tutaj popychacza i tak dalej, czy dźwigni przeładowania i tak dalej jest dość mocno nietypowy. I tutaj widzimy od razu, że ten szkielet jest dość mocno też odchudzony od góry i zaraz do niego będziemy wracać i będziemy się nim zajmować. Wyjmujemy oczywiście lufę, bo to nas interesuje najbardziej. I co tutaj mamy? Ojejku. O ile się nie mylę, to jest lufa ze stali. To wygląda jak lufa stalowa. Coś tak PDI Raven. W środku wygląda ładnie, ale wydaje mi się, że jest to lufa stalowa i niestety jeżeli jest to lufa stalowa, to będzie miała tendencję do rdzewienia, jeżeli o nią nie zadbamy. Zmieniłem papierek, ale wydaje mi się, że już mam niestety rudą. No i niestety jest to, co się obawiałem. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, bo to nie jest typowe zabrudzenie. To jest rude. I niestety ta lufa już teraz zaczyna zachodzić rudym, czyli rdzą, czyli lufę mamy stalową, czyli niestety trzeba będzie o nią bardzo zadbać, a tak naprawdę docelowo ją wymienić, no bo bądźmy szczerzy, jeżeli ta replika ma jeździć na Milsimę, czyli niestety moim zdaniem już pierwszy minus to jest materiał użyty do lufy wewnętrznej, gdyż no bądźmy szczerzy, lufa stalowa, prawdziwa stalowa, to jest ze stali czarnej tak zwanej, to niestety nie jest najlepsze wyjście w airsoftie, szczególnie jeżeli o replikę nie będziemy jakoś wyjątkowo dbać, będziemy jej używać w lesie i tak dalej, bo prędzej czy później siłą rzeczy musimy ją zamoczyć i jeżeli chociaż raz nie wymyjemy jej odpowiednio szybko, to mamy lufę do wyrzucenia, ponieważ jak zajdzie rdzą, to zapomnijcie od jakiejkolwiek celności. Wyjmujemy. Już pierwsze co mi się rzuca w oczy to to, że to w ogóle się nie trzyma razem. Gumka z komorą. To nie ma szans, żeby było w pełni szczelne. Po prostu fizycznie nie ma szans, żeby to było szczelne w momencie, kiedy gumka jest tak luźna i gumka jest dość twarda. Gumka jest klasyczna, z klasycznym elementem podkręcającym. Nie wiem, czy tam radę to pokazać. Klasyczny element podkręcający, nic tam rewelacyjnego się nie wydarzyło. Lufa jest z niedużym oknem. Pod klasyczną gumkę spoko, no nie jest to żadna rewelacja. No i niestety, tak jak mówiłem, no lufa rdzewna, więc dla mnie osobiście dyskwalifikacja. Co prawda sama lufa obrobiona jest całkiem fajnie, całkiem dokładnie, tylko ma malutkie okno, więc tutaj żadnego MR-hopa też raczej nawet nie bylibyśmy w stanie użyć ze względu na to po prostu malutkie okno. Komorę mamy aluminiową, ale klasyczną z trzema tymi zębateczkami, więc moim zdaniem też jak najbardziej minus, to jest też element moim zdaniem jak najbardziej do wymiany. Komora jest dociskana na jedną sprężynkę. Bierzemy się za resztę bebechów. Wszystkie zewnętrzne nawet elementy, czyli zaczep
magazynka dwustronny jest nasmarowany fest. To nawet, no, musicie to widzieć, to jest po prostu ubłaćgane wszystko smarem. Okej, no może nie jest to jakaś wielka tragedia, ale bądźmy szczerzy, będziemy się tym upierniczać i ja nie wiem, czy jest potrzebne tutaj aż tyle smaru, bo to wszystko aż ocieka smarem. Ale ciekawe, jak to będzie wyglądało w środku. Od razu pokażę, bo na filmie tam potem może nie być widać, jak jest oznaczenie selektora. No pew, pew. Więc okej, spoko. Tutaj mamy też jakiś taki malutki znaczek grawerki. Tylko no, tak. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to niestety, że w chwycie pistoletowym wkręcamy śruby, stopy. W kompozyt nie mamy tutaj żadnych gwintów, insertów, więc niestety, jeżeli będziemy to robić regularnie, to ten gwint poleci i to raczej szybciej niż później. Wyciągamy silnik, jest to Evolution Edge. Nie jest to neodymówka. Ciężko mi powiedzieć, jakie to ma parametry takie prawdziwe. Czy jakąkolwiek prędkość, czy TPA, które jest teraz takie modne. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno nie jest to neodyma, tyle mogę wam powiedzieć. Chwyt pistoletowy jest przykręcony na 2 śruby, ale jak to ostatnio w większości replik, mamy przygotowane 4 gwinty i 4 otwory. Tak? Tu mamy 4 otwory. Tu mamy 4 gwinty, więc nawet jeżeli coś zerwiemy, uszkodzimy jakiś gwint, to jesteśmy w stanie skorzystać z jednego dodatkowego. Zwrócę tylko uwagę, że przy wyciąganiu gearboxa spust potrafi stwarzać problemy, bo jest haczykowy i zaczepia się o body, więc aby to odkręcić, musimy sobie przestawić typ ognia na coś innego niż safe. Przełączymy sobie na semi, wciśniemy spust i wtedy jesteśmy w stanie wszystko wydobyć. Pierwsza rzecz, która pierwsza rzuca się w oczy, to że mamy całkowicie nietypowy MOSFET. Coś podobnego do tego, co teraz prezentuje sobą albo Ares i chyba Classic Army też ma bardzo podobny system. I ja zaczynam się bać, czy ja będę w stanie tutaj zrobić to, co chcemy zrobić, bo docelowo ta replika ma dostać Minecrafta. I ja nie wiem, czy ten spust będzie działał jak normalny spust, albo czy będę go w stanie zastąpić normalnym spustem, żeby włożyć tutaj Minecrafta i po prostu z niego strzelać. Wyjmiemy sobie najpierw sprężynkę. Sprężynka jakiś tam M110. Tak bym obstawiał. Prowadnica sprężyny kompozytowa z łożyskiem szybkiej wymiany oczywiście. Układ elektroniczny jakiś tutaj umieszczony, co od razu nam niweluje jakąkolwiek możliwość montażu w tym gearboxie innego układu elektronicznego, bo to jest całkiem inaczej rozwiązane i całkiem inny system. I nietypowa płytka selektora. Tutaj też mamy wycięcie, mamy czujnik, pewnie magnetyczny, który wykrywa położenie zębatki, więc ten szkielet jest maksymalnie nietypowy, bardzo podobny do tego, co ostatnio mieliśmy w CA. Do tego kable też poprowadzone po zewnętrznej części, jak na przykład w Aresie. Prezentuje się to dość niepokojąco. Co prawda, tak jak mówię, my planujemy tutaj wstawić HPA. Nietypowość szkieletu raczej nas nie martwi, ze względu na to, że szkielet nie będzie u nas obciążonym elementem, ale martwi mnie to, czy w ogóle te HPA tu wejdzie. Ok, zdejmujemy układ, zalany silikonem, żeby się tam woda nigdzie nie dostała. Jest to czujnik, który wykrywa nam położenie zębatki. I tu jest jakaś płytka sterująca, dodatkowo z konektorami, które łączą się z dolną płytką. Spust jest oczywiście na mikrostyku. Ok, i szkielet mamy rozebrany. Dobra, podkładek nigdzie nie pogubiłem, więc zajmiemy się chyba najpierw samym szkieletem. Szkielet jest na łożyskach 8 mm, więc nie tak źle. I sam szkielet nie wygląda bardzo źle. Tu mamy odrobinę wzmocnienia z przodu, tutaj. Tak, tu nadlewka idzie też bardziej do przodu, jak widzicie. Więc tutaj powiedzmy dół gearboxa nie jest bardzo delikatny. To samo oczywiście mamy na drugiej połówce gearboxa. Tu mamy nadlewkę tego typu. Plus tu mamy też taką nadlewkę przedłużającą. Więc ogólnie dół frontu gearboxa, tam gdzie często pękają nam szkielety, zazwyczaj na dole, jest dość wzmocniony. Problem polega na tym, że te szkielety nam wcale nie pękały w tym miejscu. Bo to miejsce jest mocne. Ale pękały nam tu.
przy tej śrubie. Bo zobaczcie, ile tutaj nam zostało materiału. Tu mamy ułamek milimetra i tu mamy ułamek milimetra. Zobaczcie, tego materiału jest naprawdę, tu jest w tym miejscu jest dużo mniej materiału niż w jakimkolwiek innym szkielecie Gearboxa V2. Nawet biorąc pod uwagę ten element tutaj, bliżej głowicy, bo oczywiście nie mamy radiusów czy czegoś takiego. Ten element też jest cieńszy w tym miejscu u góry niż jest normalnie w Gearboxie V2. Więc ten szkielet jest bardzo delikatny i regularnie dostawałem zdjęcia, że Gearbox komuś poleciał w tym miejscu. Niestety nie jestem pewien, czy wejdzie tutaj jakiś inny szkielet, na przykład CNC jakiejś marki. Prawdopodobnie coś by się dało dopasować. Jeżeli ja nie będę w stanie do tego szkieletu wstawić Minecrafta, do czego zaraz się przymierzę, to niestety będziemy prawdopodobnie właśnie próbowali wstawić Minecrafta ze szkieletem Gearboxa CNC od Minecrafta. Mam nadzieję, że będzie pasować, ale teraz wielka próba. Od razu mówię, Minecraft mamy wybebeszone, spróbujemy go tu wstawić i sorry, nie ma takiej opcji, nie wejdzie. Trzeba by wszystko to wybierać, cały ten tył, trzeba by przerabiać tutaj, gdzie jest spust, bo ten układ w ogóle tutaj nie wejdzie, nie ma miejsca na ten zaworek. I niestety jest to naprawdę lipa. Co więcej, niestety mam podejrzenia, że może być problem z dopasowaniem innego szkieletu do tej bazy, ze względu choćby na sam układ selektorów. Ta bójka jest nietypowa i te zębatki też są nietypowe i selektory też są mocno nietypowe i nie jestem pewien, mam poważne wątpliwości, czy uda się je zastąpić innymi. Chwała Bogu, tutaj otwór wewnętrzny jest 6, czyli tyle co w standardowym selektorze, więc zeszlifowując ten tutaj nadlew, może udałoby się tu wstawić normalny selektor. Ale będzie to prawdopodobnie problemem i na pewno nie będziemy mieli wtedy dwustronnego selektora. To tyle, jeżeli chodzi o sam szkielet, który jest maksymalnie nietypowy i nie ukrywam, że nie przyjmie też tego, co tu było docelowo przymierzane. Włożyłem zębatki i sprawdzam podkładkowanie. Podkładkowanie nie jest idealne, bo zębatka tłokowa ma naprawdę sporo luzu, natomiast pozostałe zębatki siedzą prawie że idealnie. Potrzebujemy podkładki tylko na zębatce tłokowej, na sektor girze. Bo luz jest naprawdę spory. Co do samych zębatek, jeżeli chodzi o ich, powiedzmy, nasmarowanie, to jak widać jest bardzo obfite. Smaru jest wszędzie w ciup, bardzo dużo, aż za dużo moim zdaniem. Wykonane są dość standardowo. To takie standardowe zębatki prasowane, nic jakaś tam specjalna rewelacja. Wykonane są ok, nie widzę na nich żadnych jakichś tam wadliwych elementów, jakichś nadlewek czy czegoś, jakichś śladów niepożądanych, więc tutaj jest ok. Dość grube, jeżeli chodzi o blaty, więc pod tym względem też spoko. Ta zębatka ociera nam się o blat od tej zębatki, więc tutaj też trzeba by to poprawić. Ja to będę potem poprawiał, jak będę to składał. Ale powiedzmy to tyle, jeżeli chodzi o zębatki. Ja wytrę łapki, bo się cały już kleje. To mamy, to teraz idziemy do pneumatyki. Dysza jest aluminiowa, uszczelniona. Głowica cylindra jest kompozytowa z metalową prowadnicą dyszy. Ma dość gruby, dość miękki zderzak. Naprawdę miękki, fajny zderzak. Głowica tłoka natomiast też kompozyt. Tłok z pełną stalową szczęką. Cylinder typu drugiego. Zobaczmy sobie szczelność. Ale dyszy nie założyliśmy. Całe powietrze ucieka nam tutaj przy głowicy. Obstawiam, że to może być spowodowane smarem, który oczywiście zasyfia to wszystko. Zmieniłem smary i dalej mamy nieszczelność na głowicy tłoka. Założymy jeszcze dyszę. Będzie tak samo, czy będzie gorzej? Nie jest tak samo, więc dysza jest szczelna, nieszczelna jest gdzieś tutaj głowica. Dziś przepuszcza bokiem. I tak naprawdę to tyle, co chciałem wiedzieć o tej replice. Ja ją składam z powrotem.
Włożę jeszcze podkładkę, którą tutaj powiedzmy brakuje w moim odczuciu. Przełożę też podkładki tutaj, żeby ta zębatka troszkę lepiej siedziała względem tej zębatki. I tyle. Nic tu więcej nie wymyślę. Jest jak jest. Czyli idziemy na testy i zobaczymy, jak to strzela w tej konfiguracji, jaką tutaj zastaliśmy. Dobra, jesteśmy na terenie testowym i będziemy testowali APS-a Red Devil, Red Ghost, nie pamiętam, jak to się nazywało. Ghost Patrol Phantom Red. Generacja 4, Mark 4 czy coś takiego. Testujemy, zobaczymy, jak to strzela. Na razie zaczynamy od magazynka PTS. No, wszystko nagrywa, bierzemy się za testy, jesteśmy na 40 metrach, kuleczki na razie 0,25, jak replika będzie dobrze strzelać, to przejdziemy sobie dalej i tam gdzieś postrzelamy z cięższych kulek. Od razu mogę powiedzieć, że tak, ten magazynek od G&G w ogóle do tej repliki nie wchodzi, nie ma szans jakiegokolwiek go użycia, więc od razu przestrzegam, tych G&G do tej repliki nie kupujcie. 40 zaczynamy od semi. Ale wieje. Jak to zawołanie? Chwila przerwy, moment. Niech przestanie chociaż trochę. Tu zawsze jest w miarę cicho, nie? Dobra. No nie ma tragedii, ale jest rozrzut, no ale mamy trochę wiatru, więc to też nie pomaga. Ale przede wszystkim to, co od razu widać, chłopek raz kręci bardzo mocno i przestrzeliwuje mi cel, a raz kręci na tyle słabo, że nawet do celu nie dolatują kulki, więc no nie jest dobrze, a to jest tylko 40 metrów, więc spodziewałem się trochę więcej. Sprawdzimy na auto. Koniec amunicji PTS podał bez problemu. No w automacie 40 metrów nie jest problemem, więc nie ma też jakiejś tam tragedii całkowitej. Ok, 40 metrów w automacie. Ok, przejdziemy na 50. Dobra, jesteśmy na 50 metrach i to samo. Najpierw semi, potem auto. Aktualnie lecimy z magazynkiem S-Mag od Specny. Na auto podawał na 40, więc tutaj też jeszcze nie sądzę, aby był problem. Pusto? Nie nabijałem magów do pełna, więc bo chciałem, żeby więcej magów przetestować. Teraz lecimy z Krajtakiem. Jedna pod, jedna nad cel. Zresztą jak widzicie, no nie jest dobrze. Przejdziemy na automat. Krajtak tak niekoniecznie chce w tej replice podawać w automacie, więc zwracam na to uwagę. Na razie nam się nie przyda bardziej. Co my tu jeszcze mamy? Klasycznego. To jest reel kapot Specny, plastikowy.
Okej, wpiął się, choć nie za bardzo chciał. No Plandeka, uspokój się. No niestety, rozrzut kulek góra-dół jest dość spory. Do tego lekko nam zawija, wiatr wieje nam od lewej. Zresztą co widać na Plandece, podwija nam, ideału nie ma. Przejdziemy jeszcze na 60, spróbujemy coś trafić, aczkolwiek nie ukrywam, że raczej będzie to trudne. 60 metrów, ogień pojedynczy, wywalimy ten magazynek do końca. Ja mam tu jeszcze jeden, sobie przygotowaliśmy, żeby móc sobie tutaj trochę postrzelać, aczkolwiek nie ukrywam, że na 60 metrów jakoś tego nie widzę. I zaraz jeszcze zrobimy chrono, bo zapomnieliśmy w sumie. Tak sobie postrzelałem. Wracamy do PTS-a. Wow. O, trafił. No. Dolatują powiedzmy, ale z celnością po całej Plandece. I były na początku, jak strzelałem, to wszystkie lądowały mi w górną część Plandeki, nad cel nawet, czy tam powiedzmy od połowy Plandeki w górę. Natomiast w pewnym momencie wszystkie kulki zaczęły lądować poniżej celu i potem znowu wróciły na górną część celu. No niestety, gumka aż twarda jak z plastiku. Wcale się nie dziwię. Celności jakiejś wybitnej nie ma, ale na te 60 metrów w automacie da się trafić. Tym bardziej, że nie biorę jakiejś dużej poprawki. Celuję w górną krawędź celu i mam leciutko ustawionego overhopa, więc daje się na 60 metrów trafić. Co prawda, bądźmy szczerzy, nie w semi. Nie. Ale w automacie coś tam wstrzelimy, więc nie ma też tragedii. Ostatnio testowaliśmy sporo gorszych replik. Dobra. To jeszcze teraz szybko zrobimy chrono na tych 25. Zobaczymy, co nam powie. Ustawiamy chrono na 25, bo na tym będziemy testować. I zobaczmy, co nam powie chrono. 322,8 fps 1,21 Joule. 317,2 fps 1,17 Joule. 323,4 1,22 Joule. 318,4 1,18 Joule. 320,9 1,2 Joule. 322,1 1,21 Joule. 320,3 1,19 Joule. 323,4 1,22 Joule. 320,3 1,19 Joule. Mam nadzieję. Ok, więc jakiejś tragedii nie ma. Co prawda względem tego, co powiedzmy było natestowanych przez Gunfire'a, oni testowali replikę na kulkach 0,2 i mieli, przyjmijmy ten najniższy wynik, czyli 385 fps około. To jest 1,35, 1,4 Joule. My na ustawionym chłopku do tylko kulek 25 mamy 1,2 Joule około. Więc chłopek nawet z kulkami 25 sobie praktycznie dobrze nie radzi i już mamy tutaj spadki energii. Więc jakbym tu włożył 30, to dopiero byłaby tragedia, bo zostałby na pewno z Joule albo i nie, żeby to jakoś podkręcić, więc nawet nie będziemy marnować na to kulek. Czyli przechodzimy do podsumowania i wam jeszcze jedną rzecz pokażę, bo o jednej zapomnieliśmy. Jesteśmy po testach terenowych APS-ika Ghost Patrol Phantom Red.
Jak to strzelało, widzieliście. Bez rewelacji, ale też bez tragedii. Powiedzmy, że taki słabszy średniak, może tak bym to nazwał. Na 60 metrów trafienie w semi raczej graniczy z cudem. Strzelenie się w automacie na 60 metrów jest do zrobienia i to na kulkach 25. Niestety Hopek sobie radzi bardzo słabo. Raz kręci nierówno. Dwa, żeby ustawić Hopka do kulek tylko 0,25. Straciliśmy około 0,2 Joula, może trochę mniej, 0,15 Joula. To jest dużo. To jest naprawdę dużo, bo nie ukrywam, że w replice, która powinna mieć tam pod 400 fps, my zbliżyliśmy się praktycznie pod limit CQB. Bo najniższe odczyty mieliśmy 1 chyba 18 Joula, czyli praktycznie CQB-ówka. No niezbyt rewelacyjnie, więc spadek jest dość wyraźny, a to tylko kulki 0,25, broń Boże jakieś cięższe. Więc pod tym względem, jeżeli chodzi o Hopka, jest słabo. Regulacja mamy, tak jak pokazywałem, mamy klasyczną komorę Hopa, czyli 3 zębatki. Precyzja tej regulacji jest dość mocno umowna, ale dało się ustawić, nie było jakiejś tam tragedii. Nie jest to rewelacyjne, ale da się z tym żyć. I teraz jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Od dołu mamy przycisk. Ja go pokazywałem na części serwisowej. On jest tutaj, w gnieździe. On służy do przestawiania trybów ognia. Jeżeli go przytrzymamy przez chwilę, on nam wtedy mignie i mamy kilka trybów ognia. Nie będę tych wszystkich trybów teraz wam pokazywał. Pokażę wam teraz jeden, ale tutaj obok umieścimy listę, żebyście mogli sobie zobaczyć pierwszy, drugi i kolejne tryby, jak to się ustawia. Ja włożę tu palucha. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Diodę. Zamigało. I teraz na semi mamy pojedynczy strzał, natomiast na auto mamy 3 strzały. I tak się te tryby przestawia. I po prostu przytrzymując, przeskakujemy po kolejnych trybach. Tu będziecie mieli listę, to sobie dopasujecie, co tam wam potrzeba, jeżeli ktoś kupi sobie tą replikę. I tak naprawdę to tyle. I teraz przejdźmy do właściwego podsumowania samej repliki. Powiem tak, czy się podoba? Osobiście dla mnie jest to trochę overpower, ale jeżeli ktoś gra na przykład w CQB, w jakichś budynkach, w jakichś zabudowaniach, to i tak nie ma to większego znaczenia i ta replika może się po prostu podobać. Bo ja też lubię czerwone repliki i dla mnie może akurat tego czerwonego jest tu za dużo. Do tego te wszystkie nacięcia mnie przerażają, bo ilość brudu, który się będzie zbierał w środku, będzie potworna, to może się komuś podobać. I do tego naprawdę, powiedzmy, ja się nie wypowiadam, bo to musicie ocenić sami, jak wam podoba się ten design. Replika dzięki tym wszystkim wycięciom jest po prostu też lekka, leży fajnie w dłoniach i pod względem takiej zewnętrznej tej części całej repliki jest ok. Tak? Wygląd, powiedzmy, indywidualny, ale jeżeli chodzi o ergonomię, skład, to wszystko, to jest naprawdę spoko. Moim zdaniem jest naprawdę dobrze, ale jak przechodzimy do wnętrza, do tego jak replika strzela, to jest już znacznie gorzej. Niestety tak, bardzo nietypowy gearbox, kompletnie nietypowy, nie zastąpimy go niczym innym. Do tego sam w sobie jest delikatny. Jest naprawdę delikatny. Tak jak pokazywałem tutaj na górze, ta śruba, która spina połówki gearboxa, tak osłabia górną część gearboxa, że regularnie te gearboxy tam pękają. Jeżeli tu byśmy spróbowali wstawić jakąś mocną sprężynę, sorry, kaplica. I naprawdę byłoby z tego praktycznie prawdopodobnie byśmy długo wtedy nie postrzelali. Pozostałe części gearboxa, czyli tłok, zębatki chyba też są w miarę typowe i dałoby się ewentualnie je zamienić na coś innego. Tłok, głowice, dysza to też są rzeczy typowe, więc jak najbardziej do podmiany. Silnik też jest typowy, więc wnętrze gearboxa jeszcze ok. Zewnętrznie szkielet, tragedia. Elektronika, sterowanie całkiem fajne. Fajnie, że mamy na mikrostyku już spust, fajnie, że możemy to jakoś tam programować. Nie jest to może rewelacyjne i przede wszystkim nie wymienimy to na nic innego, ale jak jest w stoku, no to działa jak w miarę ok. Co do części precyzyjnej, no to jak widzieliście, strzela to tragicznie. Znaczy może nie tragicznie, strzela to słabo, po prostu słabo. Komora klasyczna z 3 zębatkami, chodzi to moim zdaniem tak sobie, ale daje się ustawić. Gumka jest bardzo twarda, bardzo sztywna, klasyczna i chodzi naprawdę słabo i ona jest podstawową rzeczą do wymiany. I lufa ze stali, która w stoku, jak ją wyjąłem z pudełka, była już w środku ruda i jak wyczyściłem ją, od razu wyciorem, zresztą jak pokazałem na filmie, to już w środku było rude, więc obstałem, że na celność ma to dość wyraźny wpływ, nie ukrywajmy. I tak naprawdę tyle. Dlaczego ta replika w ogóle się u nas pojawiła? Skrzatu wiedział, że APS-y są nietypowe, bo to nie była tajemnica. My wiedzieliśmy, jak to wygląda. Zresztą to u nas zawsze był mem, że APS-y są ładne i taka cisza. I tak jest w tej replice.
Scottowi się ona bardzo po prostu podobała. I plan zakładał, że skoro szkielet jest nietypowy, słaby i tak dalej, to po prostu wywalimy wszystko z niego i wstawimy Minecrafta i będzie to fajnie wtedy strzelać. Problem w tym, że Minecraft PDIK generacja 3 nie wchodzi tu ni groma. Nie jesteśmy w stanie go wcisnąć w ten oryginalny szkielet. Przymierzałem, nagrałem to prawdopodobnie również, więc postaram się to wrzucić może tutaj do filmu i na pewno trafi do filmu ogólnie o tym PDIK trzeciej generacji, który wkładamy ogólnie do Gearboxa, bo będzie taki film, ale tutaj niestety tego nie wejdzie. I teraz jest pytanie i będziemy to też próbowali ustalić, czy wejdzie tutaj szkielet od Minecrafta przygotowany właśnie do tego PDIK generacji trzeciej. Mam nadzieję, nie ukrywam, bo inaczej ta replika tylko po to została kupiona, bo ona w tej konfiguracji, jeżeli zostanie jako elektryczna, to nie będzie to zbyt dobra replika niestety, prawdopodobnie. Coś tam da się pozmieniać, ale to dalej będzie dość delikatne i trzeba będzie się modlić, żeby szkielet nie poleciał, a na pewno nie zrobimy z tego DMR-ki, jaka miała z tego być, bo to miała być DMR-ka. Więc to będziemy jeszcze ustalać, czy tu wejdzie i prawdopodobnie będzie o tym informacja na jakimś innym filmie, pewnie o jakimś filmie z Minecraftem. I tak naprawdę tyle. Tyle mogę wam powiedzieć. Szymon, czy jesteś zadowolony z zakupu? Pół na pół. Pół na pół. No właśnie, bo Szymon jest dzisiaj ze mną z krzatu. I on tak... I jak zacząłem pisać, co jest w środku, to tak przestał odpisywać. Więc po prostu się zmartwił. No niestety, no. Spróbujemy coś z tego ukleić, zobaczymy, co coś się uda. I tak nawet tyle. Ja osobiście przestrzegam przed APS-em po raz kolejny. One są ładne i to jest koniec. Jeżeli chcecie zrobić z tego elektryka, to musicie wziąć pod uwagę, że szkielet jest cholernie nietypowy i delikatny i może powodować problemy, może pękać, albo inaczej, będzie pękał. Na pewno. Trzeba by, żeby zostać w APS-ie, to trzeba by naprawdę się namęczyć i pokombinować z jakimiś zderzakami, lekkimi głowicami, żeby po prostu nie przeciążać. Powiem wam szczerze, ten szkielet dla mnie osobiście jest dużo delikatniejszy niż Orion, który używa spec na Edge, więc sorry, bardzo ostrożnie z tym Gearboxem. Tyle. Wszystko, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. I jeżeli są jakieś pytania, macie jakieś sugestie, chcielibyście coś jeszcze wiedzieć, pytajcie w komentarzach. Na to tam jest miejsce, ja tam zawsze staram się odpowiadać, uzupełniać. Może macie jakieś pomysły, co z tym badziewiem zrobić, albo może już wstawialiście tu Minecrafta, to nie ukrywam, że ułatwiłoby nam to życie. Na dzisiaj to wszystko. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.